Izbie Gospodarczej. W Izbie jestem zatrudniony na różnych stanowiskach od 14 lat. Gdybym miał wyjaśnić 10 czy kilkunastolatkom, czym jest sharing economy, no to chyba odwołałbym się do przykładu z ich życia. Znaczy, wyobraź sobie, że chcesz mieć wszystko, chcesz mieć to teraz, nowy rower, tablet, licencja na streaming muzyki czy filmów, a masz tylko 100 zł. Z drugiej strony wyobraź sobie, że masz to wszystko, a jednocześnie używasz tylko przez godzinę, półtorej w ciągu dnia. Przez pozostałą część dnia, miesiąca, roku taka rzecz czy usługa jest nieużywana, mimo że w dobrym stanie, a po dłuższym czasie w ogóle jej nie używamy, ponieważ nam się znudziła. I sharing economy rozwiązuje te problemy. Nie musisz wydać dużo, żeby mieć prawo do współkorzystania. Możesz używać i posiadać nawet, jeżeli nie stać cię na zakup. Jest jeden warunek, musisz się tym podzielić, co oznacza, że musisz uznać ograniczenia wynikające z prawa innych osób. Najprostszym przykładem to zabawa w piaskownicę, kiedy obserwujecie takie maluchy, każdy przychodzi, przynosi swoje zabawki, ale bardzo szybko te zabawki stają się wspólne. Stają się wspólne na czas zabawy, później oczywiście każdy zabiera je ze sobą. Natomiast ta piaskownica to takie sharing economy, gdzie każdy bierze to, co jest mu potrzebne, uwzględniając potrzeby innych. Myślę, że to jest najprostsza definicja sharing economy. Znaczy, dokładnie jak z wolnością. Nasza wolność sięga tak daleko, dopóki nie ogranicza wolności innych osób. I dokładnie o to chodzi w sharing economy, żeby umówić się na pewne ramy wolności. Jeżeli chodzi o kilka przykładów tradycyjnej i jakiejś bardziej niestandardowej postawy, jeżeli chodzi o sharing economy, no to najprostszy i najbliższy życiu przykład, chociażby pożyczenie długopisu, podwiezienie kogoś do pracy z nowoczesnych, no to już całkiem sprawnie działające instytucje crowdfundingowe. To jest sprzedaż rzeczy online, usług. To jest kwestia wymiany usługi za usługę. Znaczy ktoś, kto ma pewne umiejętności nam potrzebne, może je wymienić na nasze umiejętności. De facto czas za czas, wiedza za wiedzę, doświadczenie za doświadczenie, to jest ten mniej uchwytny wymiar sharing economy, bo bardzo często nie występuje tam transakcja płatnicza, rozumiana w takim klasycznym znaczeniu, że kupuję jakąś używaną rzecz i za nią płacę. Tutaj płacimy naszym czasem. Jeżeli chodzi o wyzwania i szanse sharing economy w procesie edukacji, to warto popatrzeć na to, jak jest zorganizowana nauka w szkole. W każdej równoległej klasie, jeżeli mamy kilka klas na tym samym poziomie w szkole, program nauczania jest realizowany właściwie w ten sam sposób, zgodnie z tym samym harmonogramem. To znaczy w tym samym czasie wszystkie klasy mniej więcej o tym samym się uczą, co oznacza, że korzystają z tych samych pomocy naukowych, co oznacza, że musi być ich więcej niż w rzeczywistości potrzeba. Pozostałą część roku one sobie leżą nieużywane i czekają. To taki klasyczny przykład, gdzie sama zmiana organizacji pracy spowoduje, że tych zasobów będziemy zużywali mniej. No i to może nie jest takie klasyczne sharing economy, ponieważ ta własność cały czas jest w szkole i nigdzie nie przychodzi, natomiast pokazuje, że ustawiając proces, organizację pracy inaczej, można osiągnąć wymierne efekty ekonomiczne w postaci mniejszego zużycia zasobów. Ale można na kwestię edukacyjną i współdzielenia zasobów popatrzeć z drugiej strony.
mamy deficyt, jeżeli chodzi o wykwalifikowaną kadrę naukową i są przedmioty, których część teoretyczną można by realizować zdalnie. Jeżeli był możliwy model, oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami i wadami, jakie ma model, w którym nauczyciel uczy zdalnie klasę, to nie ma większego problemu, żeby takie rozwiązanie zastosować. Czy w szkołach, które są daleko od większych miast, mają problem z pozyskaniem nauczycieli, czy w mało licznych klasach, żeby nauczyciel zdalnie mógł chociaż częściowo prowadzić proces edukacyjny, ale dla kilku klas w kilku szkołach naraz. To też może być ciekawy wątek, jeżeli chodzi o proces nauczania. Czy mam doświadczenia z sharing economy? No tak. Dla mnie takim najciekawszym doświadczeniem ostatnich lat była możliwość wypożyczenia samochodu elektrycznego, kiedy ten rynek się dopiero budował i same elektryki nie były jeszcze ogólnie dostępne. No, pamiętam, że możliwość zapłacenia 100 zł i jazdy tym elektrykiem przez całą dobę była dla mnie czymś fantastycznym. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat czułem radość z prowadzenia samochodu, a jednocześnie mogłem przetestować coś, na co w danej chwili nie było mnie stać i co do czego też nie byłem przekonany, czy jest mi potrzebne. No, oczywiście z rzeczy przyziemnych, no, to jest klasyczny przykład sąsiada i wiertarki. Pożyczam wiertarkę od sąsiada. To jest moje prywatne, najbliższe mi życiu sharing economy. Ja od sąsiada pożyczam wiertarkę, a w zamian tak się nasze życie ułożyło, że zajmuję się jego kotem, kiedy sąsiad jest w rozjazdach, czyli jego rzecz za mój czas to również taka gospodarka. Jakie narzędzia i podejścia proponowałbym, żeby mówić o sharing economy? No przede wszystkim warsztaty. Odwoływanie się do naszych doświadczeń i praktyk, bo to, co my teraz nazywamy sharing economy, jest praktykowane od zarania dziejów i od początku cywilizacji. Znaczy dajemy coś, żeby coś otrzymać i myślę, że tak trzeba to rozumieć. Oczywiście, jeżeli będziemy od najmłodszych lat pokazywali, jakie są zalety współdzielenia, rozmawiali o niedogodnościach tego systemu, no to możemy wykształcić w sobie nawyki, żeby efektywniej korzystać z ograniczonych zasobów. Jeżeli od najmłodszych lat będziemy wiedzieli, że niższym kosztem możemy korzystać z jakiejś rzeczy, natomiast wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, chociażby w czasie, w jaki to używamy, ale również i większej dbałości o tą rzecz, no to sharing economy będzie o wiele powszechniejsze, o wiele bardziej przydatne dla rozwoju społecznego. No tutaj ten kontekst zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko jest równie istotny. Tak? Mniej zasobów, mniejsze zużycie energii w tym samym czasie. Czy mam jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o szkolenie? Tak. Ostatnio miałem okazję prowadzić szkolenie dla przedstawicieli handlowych. Każdy z nich ma swój służbowy samochód. Zapytałem, czy byliby skłonni współdzielić taki pojazd z koleżanką czy kolegą. No tutaj chętnych nie było. Natomiast kiedy powiedziałem im, że jeżeli do takiego programu by przystąpili, to będą mieli zagwarantowane darmowe miejsce parkingowe pod biurem i gwarancję tego, że przez 1 miesiąc w roku będą mieli samochód na wyłączność, na przykład w okresie wakacyjnym, no to znaczna część tych osób zaczęła taki model rozważać z racji tego, że takie współkorzystanie bardzo łatwo pogodzić. Użytkowników jest tylko 2, więc ta odpowiedzialność też nie rozmywa się na dużą liczbę anonimowych osób, co pozwala wejść płynnie w takie sharing economy. I wydaje mi się, że uczenie o tym, czy pokazywanie zalet, ale i pewnych sytuacji problematycznych związanych z sharing economy powinno się odbywać
na bardzo ludzkich przykładach indywidualnych, tak żeby każda osoba mogła poczuć tak naprawdę na własnym doświadczeniu, własnej skórze, co to jest, jak to działa i jak się przystosować, żeby to działało. Czy słyszałem o digital storytellingu? Tak. Nawet miałem okazję nie tak dawno prowadzić wykład z technik sprzedażowych i tam postanowiłem go troszeczkę urozmaicić. Jednym z elementów było właśnie taka prezentacja połączona z materiałem audiowizualnym, animacją i wyglądało to dość dziwnie, jeżeli chodzi o odbiór, ponieważ po wykładzie byłem pytany, dlaczego to zrobiłem, po co to było takie rozpraszające, inne, dziwne i sami uczestnicy mieli bardzo mieszane uczucia i generalnie chyba nie ocenili tego najlepiej. Natomiast sama ewaluacja tego szkolenia pokazała, że wszystkie informacje, które zostały przekazane podczas takiej prezentacji właśnie z uwzględnieniem digital storytellingu zostały o wiele lepiej zapamiętane. Znaczy, być może zadziałał efekt nowości i tego, że było to nietypowe, a być może rzeczywiście atakowanie wieloma bodźcami, nie tylko słowem, ale również wzrokiem, jest lepsze i wspomaga ten proces edukacyjny. Więc to, na czym mi zależało, czyli przekazanie tych najważniejszych informacji w skuteczny sposób, to udało się osiągnąć. Jeżeli chodzi o inne fragmenty tego szkolenia, no to tam ten poziom zapamiętania informacji był sporo niższy.